Zdarzyło się Wam zadać pytanie sztucznej inteligencji i dostać w odpowiedzi coś kompletnie bezużytecznego? No właśnie, to strasznie frustrujące. A co jeśli powiem, że problemem wcale nie jest AI, tylko sposób, w jaki my z nią rozmawiamy? Najlepsze jest to, że można to bardzo prosto naprawić. Zobaczmy jak. Spójrzmy na ten przykład. Z jednej strony mamy takie luźno rzucone polecenie. Napisz e-mail marketingowy. No i jaki będzie efekt? Prawdopodobnie coś bardzo ogólnego, generycznego, no po prostu nijakiego. A teraz druga strona. Precyzyjne instrukcje, które mówią o grupie docelowej, o kluczowych cechach, o tonie wypowiedzi. Różnica w jakości? To jest po prostu niebo a ziemia. I tu jest sedno sprawy. Precyzja to klucz. No właśnie, w tym tkwi cały problem. Często wydaje nam się, że AI czyta nam w myślach, ale no nie, tak to nie działa. Sztuczna inteligencja nie ma bladego pojęcia o naszym kontekście, naszych celach czy ukrytych oczekiwaniach. Ona przetwarza tylko i wyłącznie to, co jej damy. Więc jeśli polecenie jest mętne, to odpowiedź też taka będzie. Proste. To jest moim zdaniem absolutnie genialne. Zespół Anthropic, czyli twórcy modelu Claude, podają fantastyczną analogię. Pomyślmy o AI jak o niezwykle zdolnym, nowym pracowniku. Ale jest jeden haczyk. Ten pracownik codziennie ma amnezję, nie pamięta, co było wczoraj, nie zna naszego stylu, nie wie, o co chodzi w projekcie. Za każdym razem potrzebuje super jasnych, precyzyjnych wytycznych. Prawda, że to kompletnie zmienia perspektywę? No dobrze, trzymając się tej analogii, przejdźmy do pierwszej, fundamentalnej umiejętności. Zamiast zadawać pytania, trzeba zacząć wydawać polecenia. Tak, dokładnie jak dobry menedżer. To jest ten kluczowy, pierwszy krok, żeby naprawdę przejąć kontrolę nad wynikami. To, co teraz robimy, ma nawet swoją fachową nazwę – inżynieria promptów. Ale spokojnie, niech to nikogo nie odstrasza. To nie ma nic wspólnego z programowaniem. To jest po prostu sztuka klarownej komunikacji. Chodzi o to, żeby tak sformułować polecenie, aby AI zrozumiało nas w 100%. To wszystko. Więc jak być tym dobrym menedżerem dla AI? Oto prosty przepis w 3 krokach. Po pierwsze, nadajemy rolę. Mówimy AI, kim ma być, copywriterem, analitykiem, programistą. Po drugie, dajemy kontekst. Dla kogo jest ta praca? Jaki ma cel? I po trzecie, co jest mega ważne, dzielimy zadanie na konkretne, ponumerowane kroki. To sprawia, że model niczego istotnego nie pominie. A w praktyce wygląda to tak. Wersja przed to ogólna prośba o anonimizację, przez co AI może pominąć jakieś dane, na przykład imię. A w wersji po, gdzie przypisujemy zadanie i dajemy listę numerowanych reguł, dostajemy wynik nie tylko dokładny, ale też idealnie sformatowany. W tym właśnie tkwi cała siła. Okej, czyli opanowaliśmy wydawanie jasnych poleceń. Ale co jeśli zadanie jest bardziej złożone albo wymaga bardzo specyficznego stylu? Czasem samo mówienie to za mało. Czasem trzeba po prostu pokazać, o co chodzi. Wejdźmy na następny poziom. Ta technika nazywa się few-shot prompting, ale zasada jest banalnie prosta. Zamiast tylko opisywać, czego oczekujemy, dajemy AI kilka gotowych przykładów. Pokazujemy, jak wyglądają dane wejściowe i jaki ma być pożądany wynik, a model sam uczy się tego wzorca. Ekipa z Anthropic znowu trafia w sedno. Przykłady to nasza tajna broń. Dla sztucznej inteligencji to jest tak, jakby zobaczyła kilka rozwiązanych zadań tuż przed sprawdzianem. A zasada jest prosta. Im trudniejsze zadanie, tym więcej przykładów warto jej podać. A różnica jest po prostu ogromna. Bez przykładu AI kategoryzuje opinie, ale robi to tak jakoś opisowo, czasem chaotycznie. Wystarczy jednak dodać jeden prosty przykład i nagle wynik jest idealnie ustrukturyzowany, zwięzły i dokładnie taki, jakiego chcieliśmy. Model perfekcyjnie naśladuje pokazany format. To jest niesamowicie potężne. Mamy więc jasne instrukcje i przykłady, ale co z problemami, które wymagają logiki, obliczeń, takiego wieloetapowego myślenia? Okazuje się, że jest technika, która pozwala AI niejako myśleć na głos, co radykalnie poprawia jakość odpowiedzi. No właśnie, jak to zrobić? Jak sprawić, żeby model nie szedł na skróty i nie podawał pierwszej odpowiedzi, jaka mu przyjdzie do głowy, zwłaszcza przy zadaniach analitycznych czy matematycznych? Odpowiedź to chain of thought prompting, czyli po prostu łańcuch myśli. Cała magia kryje się w banalnie prostym poleceniu. Na przykład, pomyśl krok po kroku.
Pozmusza model, żeby nie podawał od razu wyniku. Najpierw musi rozpisać swój tok rozumowania, rozłożyć problem na czynniki pierwsze i dopiero na tej podstawie sformułować ostateczną odpowiedź. To porównanie jest po prostu niesamowite. Po lewej mamy powierzchowną poradę finansową. Niby wygląda sensownie, ale brakuje jej głębi. A z prawej, po dodaniu tej jednej, małej prośby o myślenie krok po kroku, AI przeprowadza szczegółową analizę. Liczy potencjalne zyski, rozważa ryzyko, horyzont czasowy, odpowiedź jest nie tylko lepsza, jest z zupełnie innej ligi. I mam jeszcze taki mały pro-tip. Można poprosić AI, żeby cały swój proces myślowy umieściło w tagach, na przykład myślenie, a ostateczną odpowiedź w tagach odpowiedź. Dzięki temu bardzo łatwo można oddzielić analizę od finalnego wyniku, co jest super przydatne zwłaszcza w zautomatyzowanych procesach. Dobra, przeszliśmy od prostych poleceń do naprawdę zaawansowanych technik rozumowania. Pora to wszystko zebrać w jeden praktyczny zestaw narzędzi, z którego można korzystać od zaraz. Oto kluczowe punkty do zapamiętania. Po pierwsze, myśl jak menedżer, jasno i konkretnie. Po drugie, pokazuj, nie tylko mów, czyli używaj przykładów do narzucenia formatu. Po trzecie, przy trudnych zadaniach zmuś AI do myślenia krok po kroku. I wreszcie pamiętaj, że struktura jest kluczowa. Nagłówki i tagi naprawdę pomagają. I ostatecznie o to w tym wszystkim chodzi. Skuteczna komunikacja z AI to nie jest żadna czarna magia. To umiejętność, której można się nauczyć. A kiedy opanujemy te techniki, sztuczna inteligencja przestaje być nieprzewidywalną zabawką, a staje się potężnym, niezawodnym narzędziem, które naprawdę dla nas pracuje.